W moim dzisiejszym filmie przedstawię Państwu sylwetkę prymasa Stefana Wyszyńskiego, najbardziej charyzmatycznej postaci w polskim kościele w XX wieku. Dowiecie się, jak wyglądała jego polityka w czasach, gdy komunistyczne władze prowadziły bezpardonową wojnę z polskim kościołem. Ten film zatytułowałem „Prymas, który nie bał się władzy”. Postaci prymasa Stefana Wyszyńskiego poświęciłem swoją uwagę na moim audiobooku Wielcy Polacy XX wieku, który ukaże się już niebawem. Listopada 1948 roku papież Pius XII mianował biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, a tym samym prymasem Polski. Papieska decyzja miała bezpośredni związek ze śmiercią prymasa Augusta Chlonda, który zmarł 22 października 1948 roku, pozostawiając wakat na tych stanowiskach. Papieska decyzja nabrała jeszcze bardziej formalnego charakteru po tym, jak 4 dni później, 16 listopada, papież Pius XII wydał oficjalną bullę w tej sprawie. Stefan Wyszyński, obejmując na początku lutego 1949 roku urząd prymasa, miał zaledwie 47 lat. Co ciekawe, 3 lata wcześniej był jeszcze zwykłym księdzem. Rodzi się więc pytanie, co było tak naprawdę przyczyną takiego przyspieszenia kariery Wyszyńskiego, skoro zaledwie w ciągu 3 lat ze zwykłego księdza stał się prymasem i przywódcą polskiego kościoła. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest prosta. Zacznijmy jednak od sytuacji, w jakiej znalazł się polski kościół po zakończeniu II wojny światowej. W czasie wojny polski kościół oprócz wielu strat materialnych poniósł olbrzymie straty osobowe. Te straty w niektórych polskich diecezjach sięgały nawet 50% stanu sprzed wojny. Tak było między innymi w niektórych diecezjach, które w czasie wojny znalazły się w granicach niemieckiego kraju Warty. Polski Kościół musiał więc uzupełnić poniesione straty osobowe nowymi ludźmi. Ale polski Kościół potrzebował przede wszystkim takich ludzi, którzy potrafiliby nim pokierować w zupełnie nowych czasach. I nie chodziło tylko o funkcjonowanie Kościoła w warunkach komunistycznego państwa, ale jeszcze bardziej o rozwiązanie wielu trudnych kwestii, jakie spadły na polski Kościół po zakończeniu II wojny światowej. Jedną z takich kwestii była sprawa funkcjonowania Kościoła na tak zwanych terenach ziem odzyskanych, gdzie wiele stanowisk kościelnych było nieobsadzonych. Z tej właśnie perspektywy 47-letni prymas Wyszyński wydawał się być dobrym rozwiązaniem. Ale prymas Wyszyński był dobrym rozwiązaniem również z wielu innych powodów. Prymas Wyszyński był osobowością, która niejako była skrojona na tamte trudne czasy. Był człowiekiem o niezwykle silnej konstrukcji psychicznej i niezwykle twardym charakterze. W dużej mierze była tu zasługa jego bardzo surowego wychowania. Ale oprócz tego wszystkiego prymas Wyszyński potrafił bardzo chłodno i racjonalnie oceniać rzeczywistość. Nie miał złudzeń wobec komunistycznej Polski. Widział ją taką, jaką ona była. Nie ulegał komunistycznej propagandzie. Wyszyński potrafił również twardo bronić swojego zdania, zwłaszcza jeśli chodziło o sprawy kardynalne. I zawsze był przy tym dyplomatą. Te aspekty osobowości Wyszyńskiego bardzo szybko zauważył prymas August Chlond. Gdy w czerwcu 1947 roku wraz z wizytującym Polskę prymasem katolickim Anglii Bernardem Griffinem odwiedził Wyszyńskiego w jego siedzibie w Lublinie, uważnie przyglądał się przyszłemu prymasowi. Chlond z uwagą słuchał
rozmowy, jaką Wyszyński prowadził wówczas z Gryfinem i z uwagą przysłuchiwał się temu, jak Wyszyński rysuje zagrożenie, jakie stanęły wówczas przed polskim kościołem. Po tamtym spotkaniu prymas Chląd wiedział już, że jego następcą może być tylko Wyszyński. Ale Chląd czekał z tą decyzją do końca. Dopiero na łożu śmierci zdecydował się napisać list do papieża w tej sprawie. W tym liście znalazło się kluczowe zdanie. Brzmiało ono: moim następcą Wyszyński. Pierwsze lata urzędowania prymasa Wyszyńskiego były dla niego prawdziwym chrztem bojowym w jego posłudze polskiemu Kościołowi. Te lata zbiegły się z najtrudniejszym okresem w relacjach pomiędzy polskim Kościołem a komunistycznym państwem. Komunistyczne władze już w 1945 roku wypowiedziały wojnę polskiemu Kościołowi, zrywając jednostronnie traktat ze Stolicą Apostolską. Ale w 1949 roku komunistyczne władze wzmogły tą walkę z polskim Kościołem. W zaistniałej wówczas sytuacji prymas Wyszyński uznał, że trzeba za wszelką cenę znaleźć jakiś modus vivendi w relacjach pomiędzy Kościołem a państwem. I dlatego zdecydował się zawrzeć porozumienie z komunistycznymi władzami. To porozumienie zostało ostatecznie podpisane 14 kwietnia 1950 roku. W ramach tego porozumienia polski Kościół zobowiązał się do tego, że wezwie podległe duchowieństwo do tego, aby zaapelowało do wiernych o poszanowanie prawa i władzy państwowej i że zaapeluje do wiernych również o to, aby wierni włączyli się do powojennej odbudowy Polski. Z kolei komunistyczne władze w ramach tego porozumienia zobowiązały się do przestrzegania autonomii Kościoła w państwie. Bardzo szybko okazało się, że komunistyczne władze wcale nie zamierzają przestrzegać tego porozumienia. Prawdziwą kością niezgody w relacjach pomiędzy Kościołem a państwem stała się wówczas sprawa funkcjonowania Kościoła na tzw. ziemiach odzyskanych. 9 lutego 1953 roku rząd wydał dekret o obsadzeniu stanowisk kościelnych na ziemiach odzyskanych. Ten dekret był jawnym pogwałceniem autonomii Kościoła w państwie, o którym była mowa w zawartym porozumieniu. To właśnie wtedy Wyszyński po raz pierwszy pokazał siłę swojego charakteru. Jasno zakomunikował wówczas władzom non possumus. 22 września 1953 roku komunistyczne władze zażądały od Wyszyńskiego, aby potępił skazanego przez sąd na 12 lat więzienia biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, który został oskarżony o działalność antypaństwową i szpiegostwo. Wyszyński zdecydowanie odmówił. 3 dni później, 25 września 1953 roku, Wyszyński został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. W okresie od września 1953 roku do października 1956 roku Wyszyński przebywał kolejno w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Śląskim Prudniku i Bieszczadzkiej Komańczy, swoich kolejnych miejscach internowania, w których lokowały go komunistyczne władze. To był czas największego sprawdzianu dla Wyszyńskiego z jego posługi polskiemu Kościołowi. I ten sprawdzian Wyszyński zdał najlepiej, jak było można. Nie załamał się w czasie internowania, nie poszedł na współpracę z komunistycznymi władzami, ale nie potępił również tych hierarchów, którzy byli gotowi ułożyć się z nią. Wyszyński został zwolniony z internowania dopiero w październiku 1956 roku, ale pobyt w ośrodkach internowania tylko wzmocnił siłę jego charakteru. Komunistyczne władze odczuły to już na początku 1958 roku, gdy powróciły na ścieżkę wojny z polskim Kościołem. Wyszyński twardo bronił wówczas interesów polskiego Kościoła.
Nie uległ presji nawet pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR Władysława Gomułki. W czasie spotkania z nim, do jakiego doszło 8 stycznia 1958 roku, po wrzaskach i krzykach Gomułki pod adresem polskiego kościoła, Wyszyński zaczął spokojnie klarować rozmówcy stanowisko Kościoła w sprawach, które były przedmiotem tej rozmowy. Wyszyński twardo bronił również Kościoła po tym, jak w listopadzie 1965 roku polscy biskupi skierowali list do biskupów niemieckich z ofertą historycznego pojednania. Wyszyński bronił również Kościoła wtedy, gdy kontynuował uroczystości milenijne tysiąclecia polskiego chrześcijaństwa, których finał miał miejsce w 1966 roku. Bronił Kościoła również później. Na pewno to były zwycięskie bitwy Wyszyńskiego w wojnie, jaką komunistyczne władze prowadziły z polskim Kościołem. Ale w czasach prymasa Wyszyńskiego polski Kościół zyskał na znaczeniu. Stał się nawet takim liderem wśród wszystkich kościołów państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wyszyński niejako wyprowadził polski Kościół poza komunistyczną zonę na europejską arenę. Dobrze wiedział, że po takiej traumie, jaką była II wojna światowa, opłaca się budować dobre relacje z innymi narodami Europy. Taką politykę zainicjował wobec Niemiec. Wyszyński wiedział, że Kościół może być niezwykle pomocny w zbudowaniu poprawnych relacji z Niemcami, z którymi w przeszłości nie mieliśmy zbyt dobrych doświadczeń. To właśnie dlatego zainicjował taką politykę wobec Niemiec i dlatego zgodził się na to, aby polscy biskupi wystosowali w listopadzie 1965 roku list do biskupów niemieckich, w którym to liście znalazło się zdanie: wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Ten list zawierał ofertę pojednania. Ten list zainicjował powolny proces polsko-niemieckiego pojednania, który zakończył się dopiero po upadku komunizmu. Ale ten list, pomimo tego, że został brutalnie skrytykowany przez komunistyczne władze, de facto przyczynił się do przyspieszenia normalizacji stosunków pomiędzy rządem PRL a rządem Republiki Federalnej Niemiec, co ostatecznie nastąpiło w grudniu 1970 roku. Ale w czasach prymasa Wyszyńskiego polski Kościół zyskał na znaczeniu w całym chrześcijańskim świecie. Było tak za sprawą niezmordowanej obrony prymasa Wyszyńskiego, praw polskiego Kościoła i polskich katolików. Już w końcu lat 50. zauważono, że Wyszyński jest prawdziwym rycerzem Kościoła w Europie Wschodniej. W Watykanie wiedziano już, że jeśli Kościół w ogóle przetrwa w komunistycznym bloku, to stanie się to za sprawą prymasa Wyszyńskiego. To wszystko wzmacniało polski Kościół i budowało jego pozycję w Europie. I bardzo szybko pojawiły się tego wymierne rezultaty. Już w 1958 roku podczas konklawy Wyszyński został po raz pierwszy kandydatem na papieża, chociaż otrzymał jedynie kilka głosów. 5 lat później, w czasie kolejnego konklawy, jakie miało miejsce w 1963 roku, Wyszyński był już hierarchą, z którego głosem liczyli się wszyscy hierarchowie w Europie. Oznaką wzmocnienia pozycji polskiego Kościoła było również to, że w czasie obrad II Soboru Watykańskiego, jaki miał miejsce w latach 1962-1965, wzięła udział bardzo liczna polska delegacja, prawie 33 biskupów. Była to najliczniejsza delegacja ze wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Do wzmocnienia pozycji polskiego Kościoła w świecie przyczynił się również wspomniany list biskupów polskich do biskupów niemieckich, który został odebrany na świecie jako wielki gest polskiego Kościoła. Na początku lat 70. prymas Wyszyński był już hierarchą, z którym chcieli spotykać się zachodni politycy, zachodni dyplomaci i zachodni dziennikarze. To wszystko budowało pozycję polskiego Kościoła w świecie. Ten element
Okazał się niezwykle istotny w październiku 1978 roku, gdy podczas kolejnego konklawę wybierano papieża. Dzięki umiejętnym posunięciom prymasa Wyszyńskiego w czasie tego konklawę, w patowej sytuacji, jaka wówczas zaistniała, wysunięto kompromisową kandydaturę kardynała Karola Wojtyły z Krakowa. To dzięki wysiłkom Wyszyńskiego ta kandydatura uzyskała 99 głosów elektorskich. W ten właśnie sposób kardynał Karol Wojtyła został papieżem Janem Pawłem II. Ale bez polityki prymasa Wyszyńskiego ten wybór nie byłby możliwy. Dobrze to rozumiał Jan Paweł II, który po tym, jak został wybrany na papieża, wielokrotnie okazywał za to wdzięczność prymasowi Wyszyńskiemu. Prymas Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku po długiej i ciężkiej chorobie. Jego pogrzeb 3 dni później, 31 maja, przyciągnął tysiące Polaków, wierzących jak i niewierzących. Dla wszystkich z nich prymas Wyszyński był jednym z największych autorytetów. Wiemy, że miłość w rodzinie, miłość rodziny jest najlepszą szkołą sumienności wobec Boga i wobec ludzi. Nie ma takiej szkoły, w której stosunek dwojga układałby się bardziej normalnie. Rodzice, tych dwoje, rozwiązanie wszystkich konfliktów, które mogą powstawać i obronić rodzinę przed rozdarciem, ujawnia się w należytym funkcjonowaniu rozumnych, wolnych serc. Trudno byłoby napisać historię Polski, Kościoła i Europy w XX wieku, pomijając postać prymasa Wyszyńskiego. Zostałaby ona wówczas bardzo zubożona. W następnym moim filmie opowiem Państwu o zamachach na wodza III Rzeszy Adolfa Hitlera. Dowiecie się, dlaczego żaden z tych zamachów nie zakończył się sukcesem. Ten film zatytułowałem Polowanie na Hitlera. Gorąco zapraszam do oglądania. Bardzo dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować panom Dariuszowi Kwoka i Grzegorzowi Łojko, srebrnym patronom kanału Zakazane Historie. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania kanału Zakazane Historie. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.